Plan webinaru. Bardzo ciekawy, choć prosty. Spektrum autyzmu, współczesne potrzeby, interakcje społeczne dziecka w spektrum autyzmu, lęk a rozwój społeczny dziecka w spektrum autyzmu, potrzeby sensoryczne dziecka, ale nie tylko w spektrum autyzmu, indywidualne potrzeby, wspólne cele. Tutaj się zastanowimy, jak to pogodzić. I na koniec oczywiście pytania, odpowiedzi, bibliografia, ale też wyniki konkursu i też tej części pytań jestem bardzo ciekawa. Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Jest poniedziałek 19:30, to znaczy, że jest webinar z Famigą, na który serdecznie zapraszam. Ja się nazywam Joanna Krysiak, jestem pedagogiem rodzinnym, terapeutą integracji sensorycznej, neurodydaktykiem, ale też diagnostą zaburzeń ze spektrum autyzmu. I dzisiaj właśnie na takim webinarze się spotykamy, czyli dziecko w spektrum autyzmu w grupie, wyzwania i rozwiązania, czyli będzie o socjalizacji, będzie o tym, jak współpracować z dzieckiem, ale nie na tym się skupimy, słuchajcie. Myślę, że ten webinar może wiele osób zaskoczyć. Na to dzisiaj liczę, że troszeczkę tego kija w mrowisko będę mogła powbijać. Sama nie mogę się już doczekać tego webinaru. No, naprawdę byłam pełna pasji i zaangażowania, kiedy go dla Was przygotowywałam. Zresztą to jest taki temat, który warto poruszać. I tu już moje pierwsze pytanie do Was. Skąd jesteście, co tu robicie, dlaczego jesteście na tym webinarze, czy jesteście rodzicami dziecka w spektrum, czy pracujecie z dziećmi w spektrum autyzmu, a może po prostu jesteście ciekawi tego tematu. Dajcie znać, skąd jesteście, który to Wasz już webinar, czy to jest pierwszy webinar z nami, czy już kolejny, i tym bardziej zapraszam do tego, żeby z nami tutaj pracować, żeby posłuchać, bo naprawdę mnóstwo ciekawych informacji mam dzisiaj dla Was. Zaczynamy, słuchajcie, jak zwykle przed nami kilka informacji, kilka zapowiedzi, reklam, można powiedzieć, tak jak w kinie, ja to zawsze powtarzam, tak jak są zapowiedzi w kinie i trochę reklam na początek, żeby Was trochę przygotować, żeby zobaczyć, co jest przed nami, a tych propozycji jest naprawdę bardzo dużo. Za tydzień 3 lutego Magdalena Wójcik zaprasza Was na webinar Gotowi do liter i to nie będzie zwykły, nudny, taki tradycyjny wykład o tym, jak dziecko przygotować do czytania i pisania. To będzie webinar pełny zabawy, pełny nowości, pełny radosnego odkrywania tego, co jest ważne właśnie w takim wieku przedszkolnym i szkolnym. Dlatego tym bardziej zapraszam. Tutaj gdzieś z boku pojawiają się pewnie linki do tych wydarzeń, które zapowiadam, więc zachęcam, żeby od razu się do nich dodawać. Za 2 tygodnie również zabawowo-edukacyjny webinar. Tym razem ruch, zabawa i nauka, czyli chusta animacyjna jako narzędzie edukacyjne w przedszkolu i w szkole. I tu Kasia Piekarczyk opowie Wam o różnych zabawach, o takim edukacyjno-odkrywczym charakterze. Ja myślę, że już dużo zabaw o chuście możecie znać albo gdzieś widzieliście, ale te zabawy na pewno Was zaskoczą. Naprawdę zachęcam, żeby trochę na nowo odkryć tą chustę animacyjną, którą może gdzieś macie. To jest webinar i dla nauczycieli, i dla animatorów, i dla osób, które z tym narzędziem pracują. Także naprawdę zapraszam, żeby się tam pojawić. Również za 2 tygodnie rusza Sensogimnastyka mózgu, kolejna 5. już edycja. Między 10 a 24 lutym będzie możliwość zakupienia kursu. Tak sprzedaję Wam pierwszą informację, pierwszą zajawkę. Już teraz można się zapisać na listę zainteresowanych, wtedy nie przegapicie, że webinar, że kurs rusza. To jest tylko 15 dni sprzedaży, więc warto polować. Potem piszecie, czy jest jeszcze możliwość, że przegapiliśmy zapis. Te kursy są sprzedawane w krótkich takich okienkach sprzedażowych, więc zachęcam do tego, żeby się dodać do takiej listy mailingowej. Tam się dostaje też takie ciekawe plakaty, informacje, ciekawostki na temat mózgu, na temat układu nerwowego, ale też, uwaga, w tym kursie, szczególnie na 2. stopniu, jest cały moduł poświęcony neurotypowości, neuroatypowości, także też poniekąd są to takie tematy związane z dzisiejszym webinarem. I naprawdę bardzo polecam, bo to jest taka nasza największa, myślę, że najciekawsza
taki najciekawszy kurs, który Wam przygotowaliśmy. Bardzo długi, bardzo rozbudowany i oczywiście ukończenie tego kursu stwarza z Was trenerów sensogimnastyki pierwszego i drugiego stopnia. Więcej informacji na sensogimnastyka.pl i tam Was odsyłam. Kompleksowy kurs animatora zabawy również jest dostępny. On jest dostępny cały czas, nie trzeba czekać na okienka sprzedażowe. Animatorfamiga.pl i też będzie chusta i balony, zabawy w kole, zabawy do muzyki, wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy, no mnóstwo różnorodnych tematów i też przy zapisie otrzymujecie taki prezent, czyli e-book jak zorganizować tematyczną imprezę dla dzieci. Myślę, że teraz w okresie karnawałów to jest fajny dodatek, który bezpłatnie możecie uzyskać. Także zapraszam na animator.famiga.pl i tam zapisując się na listę zainteresowanych dostajecie właśnie taki e-book. Wszystkie nasze webinary są bezpłatne, można je oglądać w każdy poniedziałek o godzinie 19:30 na żywo na naszym Facebooku, ale można je oglądać też później na YouTubie, do którego serdecznie zapraszamy i odsyłamy, dlatego że tam pojawiają się wszystkie nowe nagrania i jeżeli się tam subskrybujecie, to będziecie dostawali informacje o każdym nowym filmie, więc na pewno nie przegapicie, jeżeli nie możesz być w poniedziałek, możesz nas oglądać tam, możesz tam komentować, my na te komentarze odpowiadamy, jesteśmy też z Wami i zapraszamy właśnie na YouTube. Pakiet szkoleniowy na dziś. Imienne zaświadczenie jak zawsze, pełna prezentacja, bez tych takich slajdów reklamowych i ja myślę, że ta prezentacja dzisiaj jest takim największym dobrem, dlatego że jest ładna, jest estetyczna, ale też zawiera mnóstwo ciekawostek. Tą prezentację możecie potem też pokazywać rodzicom na zebraniach, na spotkaniach, gdzieś w domach kultury. Jeżeli jesteś edukatorem rodziców, to myślę, że to jest świetny sposób na to, żeby troszeczkę rodzica czy innych nauczycieli wprowadzić właśnie w ten świat autyzmu. I oczywiście pakiet plakatów, trochę takich klasyków, trochę nowości. Myślę, że coś, co się przyda i trochę odświeży taką gazetkę szkolną, informacje gdzieś w gablotkach, gdzieś w poradniach, w gabinetach, to zawsze takie plakaty fajnie i w prosty sposób przyciągają wzrok. Pakiet szkoleniowy kosztuje 19 zł do dzisiaj do północy, a od jutra ta cena już wzrasta do 24 zł i w tym pakiecie jest to wszystko. Czasami się pytacie, czy to jest tylko cena za zaświadczenie, czy to jest cena za plakaty, czy tam za jakiś e-book. Nie, to jest już kompleksowa, całościowa cena, czyli wszystko to razem kosztuje tylko 19 zł, więc myślę, że nie ma co się zastanawiać, bo dostajecie w tej cenie naprawdę ogrom. Czasami wracacie do starych webinarów, można kupować webinary z aktualną datą. Wszystkie te webinary są dostępne, te zaświadczenia i pakiety są dostępne na stronie famiga.pl przez zaświadczenia. Link do tego dzisiejszego webinaru to famiga.pl przez W218, ponieważ mamy 218 webinar już jak ten czas leci. I do tego bardzo zachęcam, bo znowu są awanse, potrzebujemy te zaświadczenia. Myślę, że jest to łatwy, prosty, fajny sposób, żeby do koszyka dodać sobie kilka pakietów, zapłacić wszystko hurtem i po prostu mieć już taką bazę tych webinarów, które oglądaliście po prostu gdzieś pod ręką. Stary webinar z nową datą. O co chodzi? Zaczęłam już trochę o tym mówić, bo też wiele osób o to pyta ostatnio. Wiem, że niektórzy oglądali w zeszłym roku webinary, czy nawet 2 lata temu, nie wykupili wtedy zaświadczenia pakietu. Można to zrobić teraz i uaktualnić tą datę. Jeżeli ktoś oglądał stary webinar, na przykład sprzed 2 lat, wczoraj, przedwczoraj, to również może wpisać sobie aktualną datę. Czyli tak naprawdę to wy decydujecie, jaka data jest na zaświadczeniu i to jest bardzo wygodne i to też umożliwia pewną takie dostosowanie do potrzeb, czy awansów, czy właśnie aktualności tego, co już udało Wam się zdobyć. Chodzi mi oczywiście o wiedzę. Konkurs z nagrodami, jak zawsze mamy konkurs. Są 2 warunki, żeby wziąć w nim udział. Po pierwsze, udostępnić publicznie ten webinar, nie zapominajcie o tym udostępnianiu. A po drugie, opisz swoje sposoby na owocną pracę w grupie.
co Wam pomaga w pracy z grupą, jakie macie pomysły na pracę w grupie, nie tylko dla dzieci czy osób w spektrum autyzmu, ale w ogóle, co Wam się sprawdza, jakie macie triki. Ja jestem bardzo ciekawa tych trików chyba najbardziej, więc dawajcie znać, bo uczymy się nie tylko tutaj przez to, co ja do Was mówię, ale też przez to, co do mnie odpowiadacie, czyli rozmawiamy, jest dyskusja i ja za to bardzo dziękuję od razu, jestem wdzięczna. Wyniki są na koniec webinaru, więc zostańcie z nami na koniec. Plan webinaru. Bardzo ciekawy, choć prosty. Spektrum autyzmu, współczesne potrzeby, interakcje społeczne dziecka w spektrum autyzmu, lęk a rozwój społeczny dziecka w spektrum autyzmu, potrzeby sensoryczne dziecka, ale nie tylko w spektrum autyzmu, indywidualne potrzeby, wspólne cele. Tutaj się zastanowimy, jak to pogodzić. I na koniec oczywiście pytania, odpowiedzi, bibliografia, ale też wyniki konkursu i też tej części pytań jestem bardzo ciekawa. Zacznijmy od tego, jak teraz postrzegamy spektrum autyzmu, jakie są współczesne potrzeby nie tylko dzieci czy osób w spektrum autyzmu, ale nas, osób nieautystycznych, jakie mamy potrzeby w grupie, jakie mamy potrzeby w klasach, w szkołach. Przede wszystkim, według najnowszych badań, autyzm jest zdiagnozowany u 1 na 50 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje co najmniej 400 000 osób autystycznych. Czy to dużo, czy mało? Ciężko powiedzieć, ale na pewno tendencja jest wzrostowa, czyli z roku na rok diagnozuje się coraz więcej osób w spektrum autyzmu. Nie tylko dlatego, że jest ta diagnostyka bardziej zaawansowana, jesteśmy też bardziej wyczuleni, wrażliwi na różne takie cechy charakterystyczne dla osób w spektrum autyzmu, ale też wiadomo, że zmienia się cywilizacja, zmieniają się kryteria diagnostyczne, także tych powodów jest po prostu bardzo dużo. Definicja spektrum autyzmu to zespół rozwojowy charakteryzujący się szerokim zakresem objawów. To nie jest jeden objaw, to jest cała grupa objawów i one do tego mogą występować, a nie muszą. Umiejętności, poziomów i funkcjonowania, co oznacza, że każda osoba w spektrum jest unikalna, jest inna. Nie ma dwóch takich samych osób w spektrum. Każdy ma indywidualne wyzwania i mocne strony, czyli tak jak właściwie każdy z nas, osoby nieautystyczne, każdy z nas jest inny i każdy ma swoje słabe i mocne strony. Triada zaburzeń autystycznych, która obowiązywała i nadal obowiązuje jeszcze w Polsce według ICD-10, czyli klasyfikacji chorób europejskich ICD-10. ICD-11 jest już w tłumaczeniu, ale myślę, że jeszcze chwilę poczekamy. To była taka triada, która zwracała uwagę na 3 takie sfery zachowania, czyli interakcje społeczne, komunikację i sztywność zachowania. Pamiętajcie, że temat dzisiejszego webinaru to dziecko w spektrum autyzmu w grupie, więc będziemy się zastanawiać, jak te interakcje społeczne, komunikacja wpływają na funkcjonowanie dziecka w spektrum w grupie. ASD, czyli skrót Autism Syndrome Disorder, czyli taka angielska nazwa, która jest skrótem używanym już myślę, że wszędzie, czyli ASD, mówimy o dzieciach z ASD, czyli z autyzmem, z zachowaniami ze spektrum autyzmu. I to jest taki skrót, który się przyjął, czyli Autism Syndrome Disorder, czyli zaburzenia ze spektrum autyzmu. Natomiast coś, o czym ja często mówię, powtarzam i zachęcam też do takiej zmiany myślenia o spektrum autyzmu, to jest to, żebyśmy nie patrzyli na spektrum autyzmu jako zaburzenie, ale coraz częściej używane przez naukowców, współczesnych naukowców, badaczy, to skrót ASC, czyli Autism Spectrum Condition, czyli taka kondycja ze spektrum autyzmu, sposób funkcjonowania ze spektrum autyzmu. Jest to jeden ze sposobów funkcjonowania, niekoniecznie brany, czy patrzony, czy oceniany jako zaburzenie. Co to zmienia? No zmienia bardzo dużo. Bo gdyby tak, popatrzeć na spektrum autyzmu jak na leworęczność, czyli są tutaj z nami osoby leworęczne, pomachajcie gdzieś tutaj w komentarzu, dajcie znać, wyślijcie serduszko, jak to jest z tą leworęcznością? Przez wiele, wiele lat i to jeszcze całkiem niedawno uważano leworęczność za zaburzenie.
A teraz no wiemy już bardzo dobrze, że nie jest to zaburzenie, nie jest to trudność, to jest jedna z możliwości lateralizacji, tak? Czyli można być prawo albo leworęcznym i ani jedno, ani drugie nie jest złe. Obydwa są w takim naturalnym nurcie rozwoju. W zależności od tego, jak półkule mózgowe się wyspecjalizują, tak nasza ręka będzie dominująca albo prawa, albo lewa. Ale dawniej, czyli całkiem niedawno, niektórzy na pewno jeszcze mają jakieś traumy i wspomnienia ze swojego dzieciństwa, uważano leworęczność za zaburzenie i trudność, którą trzeba terapeutyzować, korygować, naprawiać. I teraz sobie pomyślmy w ten sam sposób o spektrum autyzmu. A co jeżeli to nie jest zaburzenie, tylko jedna z możliwości, której nie trzeba terapeutyzować i naprawiać, trzeba ją zrozumieć. Tak jak zrozumieliśmy osoby leworęczne, w tym momencie są i długopisy, i krzesła, i nożyczki dla osób leworęcznych. Po prostu świat troszeczkę musiał się do tych osób leworęcznych dostosować, a są one w mniejszości. Osoby leworęczne to około 10%, a osoby w spektrum autyzmu to 1% populacji. I to jest ta różnica. Mimo że tych osób w spektrum jest dużo i jest ich coraz więcej, to nadal są w mniejszości. Spektrum odmienności rozwojowej. Ja lubię w ten sposób patrzeć na spektrum autyzmu. Jest to jeden z możliwych wzorców rozwojowych występujący we wszystkich populacjach jako mniejszość. Więc nie jest to jakaś anomalia, zaburzenie, choroba, tylko jest to coś normalnego, coś, co jest w normie, bo występuje we wszystkich populacjach i tak naprawdę możemy się zastanawiać, jak będziemy za jakiś czas postrzegać osoby w spektrum, jeżeli tych osób jest więcej, a my tego jeszcze nie zauważamy, albo będzie ich coraz więcej, to co będzie normą, a co normą już nie będzie? Czy większość ustanawia normę, czy jednak te mniejszości mają też coś do powiedzenia? ASD czy ASC to nie jest żadne zaburzenie, ale ścieżka neurorozwojowa, według której człowiek od urodzenia przez całe swoje życie się rozwija. Prosty, ładny, ale jakże esencjonalny cytat, który nam pokazuje, jak możemy podchodzić do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dajcie znać, czy takie podejście Wam się podoba, czy rzeczywiście możemy porównywać, czy możemy stawiać podobnie jak leworęcznych osoby w spektrum ze sobą. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszego zdania. Spektrum autyzmu w diagnostyce zmieniła się troszeczkę diagnostyka w obrębie właśnie spektrum. W ICD-11, który jest tłumaczony i mam nadzieję, że jak najszybciej będzie już dostępny na polskim rynku, zaczęto zwracać większą uwagę na natężenie symptomów, a nie podział na zaburzenia. Czyli jak już będziemy się mogli na co dzień posługiwać ICD-11, nie będziemy już dzielić na zespół Aspergera, na autyzm wczesnodziecięcy, zespół Retta czy inne trudności, tylko będzie jeden wielki przedział, gdzie osoby w spektrum będą mogły po prostu się zmieścić. Czyli będziemy mieli grupę pewną, czyli osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale różnie funkcjonujące. Ja też nie lubię takiego słowa wysoko funkcjonujące, źle funkcjonujące, dobrze funkcjonujące w jakimś tam przedziale, czy z jakimiś niepełnosprawnościami jeszcze sprzężonymi, to zostawiamy na razie na boku. Natomiast będzie to jedna grupa, o której będziemy mówić i będziemy ją diagnozować. Tak zwane dzieci wysoko funkcjonujące są diagnozowane bardzo późno albo wcale. Dlaczego nie lubię tego słowa wysoko funkcjonujące? Dlatego, że one wysoko funkcjonują według naszych kryteriów, według osób nieautystycznych i też nie zawsze lubię używać słowa neuronietypowi, neuroatypowi, nie neuroatypowi, dlatego, że tą typowość również określa większość. Więc staramy się tutaj oceniać nie tylko to, jak dziecko funkcjonuje, ale to, jak potrafi się maskować, jak utrudnia samo sobie diagnostykę. Tak zwane dzieci wysoko funkcjonujące są diagnozowane późno albo wcale, bo są bardzo sprytne, ukrywają się, ale to robią wielkim kosztem. Dlatego ciężko jest mówić, że są wysoko funkcjonujące. Gdyby były wysoko funkcjonujące, to nie ponosiłyby aż takiego wielkiego kosztu tej asymilacji, habituacji.
Od lat socjalizowani pacjenci mogą wcale nie być rozpoznani. I na pewno znacie takie osoby, albo sami jesteście takimi osobami, które może podejrzewają u siebie spektrum autyzmu, ale nigdy nikt Was nie zdiagnozował. Może też tak być, że nastolatek, i to też często się zdarza, do nas do gabinetu często przychodzą nastolatki, które są właśnie w trakcie diagnostyki. Dzieje się to z różnych powodów oczywiście. Raz maskowania, dwa tego, że w pewnym momencie relacje stają się coraz trudniejsze i do pewnego momentu dziecko sobie dobrze radzi, a później już niestety te relacje stają się zbyt trudne, zbyt skomplikowane, wyzwania są zbyt duże i pojawiają się trudności związane też z dorastaniem, z hormonami, z dojrzewaniem, więc występują różne wtórne problemy emocjonalne, występują także nagromadzone wcześniej gdzieś trudności psychiczne, często depresje, samookaleczenia, agresja, wycofanie się, więc tych konsekwencji może być niestety bardzo dużo. Dlatego warto diagnozować. Nie po to, żeby naprawiać, nie po to, żeby od razu socjalizować i pomóc temu dziecku na siłę według naszych standardów, ale po to, żeby dać świadomość dziecku i społeczeństwu i osobom najbliższym wkoło tego dziecka, jak z takim dzieckiem funkcjonować, jak go umieć pięknie zaakceptować. Na 4 chłopców w spektrum autyzmu przypada 1 dziewczynka. Nie dlatego, że dziewczynek w spektrum jest mniej. Dziewczynki potrafią się mocniej maskować. Specjalnie nie używam słowa lepiej, bo to wcale nie jest lepiej. Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu dziewczynek jest trudniejsza. Dlaczego? Dlatego, że od samego urodzenia dziewczynki są wychowywane bardziej społecznie, gdzieś bardziej społecznie nawet do nich mówimy, też jakby obserwacje i umiejętności społeczne dziewczynek są troszeczkę wyższe. Więc też bądźmy czujni, dziewczynki są diagnozowane zazwyczaj znacznie później. Jeżeli ten autyzm nie jest taki zero-jedynkowy, widoczny, to rzeczywiście u dziewczynek jest to diagnozowane później. Zresztą temat dziewczyn, kobiet, dorosłych w spektrum autyzmu to jest osobny temat, który można by tak naprawdę zgłębiać i o nim opowiadać długo. Czy znacie takie dziewczyny? Czy mieliście takie doświadczenie? Może gdzieś w swojej pracy, może w rodzinie, że jakaś dziewczynka została zdiagnozowana w późniejszym wieku, a może sami u siebie? Jeżeli macie ochotę się podzielić, również jestem ciekawa Waszego zdania. Interakcje społeczne dziecka w spektrum autyzmu. No jesteśmy w grupie, więc te interakcje społeczne muszą się pojawić i jest wiele mitów na temat interakcji społecznych osób w spektrum, że one nie lubią, że nie chcą, że unikają ludzi, że wolą samotnie spędzać czas i tutaj oczywiście może być taka grupa osób, ale tak naprawdę osoby z autyzmem chcą spędzać czas z innymi i zaprzyjaźniać się, bo to jest naturalna potrzeba i taka potrzeba też rozwojowa człowieka. Niestety często nie wiedzą, jak to zrobić. I zobaczcie tutaj taka ikonka komputera i tego komunikatora. Często osoby w spektrum zastępują sobie ten kontakt twarzą w twarz przez komputer. Czyli na różnych portalach, na komunikatorach, na jakieś wspólne granie i tam mogą znaleźć nawet prawdziwych przyjaciół. Dlatego, że tam nie ma intonacji, nie ma oceny, nie ma takiego bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, który ten drugi człowiek może nas ocenić i w pewien sposób się wycofać. Pisząc jakieś informacje, jesteśmy równi w pewien sposób, więc łatwiej jest nam ten kontakt złapać przez komputer, co nie jest też zawsze dobre, prawda? Tutaj nie pokazuję tego jako dobry przykład, ale jako taki przykład tego, czemu tak się często dzieje. Według raportu OSA, czyli Ogólnopolskiego Spisu Autyzmu z 2016 roku, wśród wysoko funkcjonujących osób z autyzmem, znowu to wysoko funkcjonujące nam się tu pojawia, czyli te takie osoby, które nie są takie zero-jedynkowe, tak jak mówię, czyli nie od razu widać, że ten spektrum jest, że to spektrum jest. I wśród tych osób 90% uczniów było nękanych w szkole. 90%. 34% twierdzi, że nie ma znajomych. To jest strasznie dużo. I uwaga, 51% chciałoby mieć więcej znajomych niż obecnie. I to rzeczywiście pokazuje,
jak często ten nasz schemat czy stereotyp w stosunku do osób w spektrum niestety rzutuje na ich codzienne życie. Bo my czasami sami się wycofujemy z takiej relacji, ponieważ mamy w głowie, ale nie, te osoby to tak nie bardzo lubią być w kontakcie, to zostawmy je w spokoju. Niech one sobie tam siedzą po cichutku, bo może rzeczywiście tak wolą i tak jest im lepiej. Niekoniecznie. Pięknie badania tutaj pokazują nie tylko to, że osoby w spektrum często doświadczają przemocy, bo nękanie, czy to fizyczne, czy psychiczne, czy nawet takie cybernękanie, cyberprzemoc, to wszystko niestety ma miejsce, bo jednak ta odmienność jest piętnowana. I to jest też nasza wielka rola tutaj, żeby coś z tym robić. Interakcje społeczne też pokazują, że młodzi ludzie z ASD mogą mieć trudności z interpretacją sygnałów społecznych. Czyli te takie niuanse, które gdzieś my wyłapujemy, dla osób w spektrum może być po prostu ciężko odnaleźć, co może prowadzić do nieporozumień i izolacji społecznej. I też znowu kolejna ikonka, która tutaj pokazuje ludka, który patrzy na mapę, który bada, który nie może odnaleźć tej odpowiedniej drogi, tak? Nie potrafi zinterpretować tych informacji, które ma przed sobą, co powoduje zamieszanie, co powoduje wycofanie się, bo jest jakiś lęk, jest niepewność, może jakieś negatywne oceny, śmiech, niezrozumienie, często niestety może prowadzić do nieporozumień i izolacji społecznej. Piękny cytat z pięknej książki, którą absolutnie polecam każdemu. Prawdziwą przynależność do grupy możemy budować tylko wówczas, gdy znamy swoją specyfikę, rozumiemy swoje potrzeby i granice oraz potrafimy je chronić. I tutaj znowu rola dorosłych, mądrych dorosłych, którzy będą towarzyszyć osobom w spektrum, żeby pomagali zrozumieć potrzeby, zrozumieć granice i nauczyć chronienia tych granic. Często osoby w spektrum to są osoby dosyć naiwne, bo ktoś powie, ej, pożycz mi stówkę, ej, pożycz mi telefon, oddam ci za tydzień. I one pożyczają, tak? Bo gdzieś starają się tak funkcjonować normalnie, nie wiedzą, że ktoś może ich wykorzystać, mogą nie zauważyć, mogą cały czas wierzyć, że ktoś im odda, no bo przecież powiedział, że odda. I to są chociażby te granice, których po prostu musimy dzieci i osoby uczyć. Mowa może też komplikować te relacje społeczne, szczególnie grupowe. Mowa często u osób w spektrum specyficzna, wyszukana. Może być to mowa opóźniona u mniejszych dzieci, bardzo specjalistyczna, czyli też niezrozumiana dla drugiej strony, ale też niezrozumiała, bo niewyraźna, bo w jakiś sposób zaburzona, albo bez intonacji, co może powodować pewnego rodzaju niepewność, niezrozumienie wśród grupy rówieśniczej, bo nie wiemy, czy ktoś zadał pytanie, czy to był żart, czy to była informacja, czy jeszcze coś innego. Więc tak naprawdę wiele trudności, które jest związane nie tylko z osobą, która mówi, z osobą w spektrum, która mówi, ale też odbiorem innych osób tego, co i w jaki sposób ta osoba mówi. Co jeszcze może utrudniać nam odbiór osób w spektrum? Na pewno ograniczona mimika. Wydawałoby się, ok, no ale są większe problemy. No, ograniczona mimika, ona nie powinna tak bardzo wpływać na nasze relacje. Niestety tutaj znowu spotykamy się z taką prostą, taką bazową, odruchową, można powiedzieć, funkcją budowania relacji społecznych, dlatego że bardzo dużo wyczytujemy z twarzy, z rąk, z gestykulacji. Ja jestem osobą, która dużo gestykuluje, mam też dosyć rozbudowaną mimikę i kiedy rozmawiam z osobą, która jest jak skała, zawsze mówię kamienna twarz, to brakuje mi tego. Nie wiem, co ta osoba myśli. Ciężej jest mi ją rozgryźć, co powoduje u mnie dyskomfort, niekoniecznie u osoby, z którą rozmawiam. I tutaj może się pojawić taka pierwsza bariera, czy kolejna bariera, z którą my, osoby nieautystyczne, mogą się spotykać. Niska jakość kontaktu wzrokowego. No bardzo długo też pokutowało to, że osoby w spektrum nie nawiązują kontaktu wzrokowego. I to też często opóźnia diagnozę, bo często jak się spotykam z rodzicami i mówię o tym niskiej jakości kontaktu wzrokowego, to rodzice mówią, ale on patrzy na mnie, ale przecież popatrzył przed chwilą. Tak, ale ten kontakt jest niskiej jakości.
Czyli jest to albo omiatanie wzrokiem osoby, z którą rozmawiamy, albo patrzenie jakby przez tą osobę, czyli niby patrzymy na osobę, ale tak naprawdę jej nie widzimy. Patrzymy tylko jak czegoś potrzebujemy, tak? Czyli to patrzenie nie ma takiego charakteru naturalnego z ciekawości, tylko jest pewnym narzędziem, pewnym mechanizmem, który ma mi coś dać. Patrzenie nie ma charakteru komunikacyjnego i to też często u małych dzieci widać. Coś zrobią i od razu patrzą, mamo, popatrz, tato, zobacz, co ja zrobiłem. Nie mówią, ale patrzą, dzielą się tą emocją, spostrzeżeniem, ściągają wzrokiem dorosłego, popatrz, co ja tu mam, tak? Nie mówią tego dzieci, ale patrzą w to miejsce, czyli budują wspólne pole uwagi. Z czym mają problem niestety osoby w spektrum, nawet 90%. Osób w spektrum ma problemy z budowaniem wspólnego pola uwagi, co jest też podstawą do komunikacji. Nie patrzenie na partnera w zabawie, tak? Nawet rzucanie piłki i nawet nie patrzymy, czy ta druga osoba złapała, czy robimy coś, nie wiem, bawimy się w kuchnię, robimy coś w szkole, jeździmy sobie samochodzikami i ani razu nie popatrzymy na to, z kim się bawimy. To nie znaczy, że my tej drugiej osoby do zabawy nie potrzebujemy, ale nie nawiązujemy z nią kontaktu wzrokowego, czyli też nie patrzymy, co ona czuje, nie interesuje nas jej spostrzeżenie, jej uwaga. I to wszystko pokutuje właśnie niską jakością kontaktu społecznego, czyli również w grupie, kiedy ktoś na nas nie patrzy, my czujemy, że nie jesteśmy dla niego ważni, że to, co ja robię, czy też często rodzice czy nauczyciele się denerwują, no popatrz, jak na ciebie mówię, popatrz na mnie, jak na ciebie mówię, jak do ciebie mówię. Słuchajcie, tak dużo dzisiaj mam do powiedzenia, bo jestem bardzo podekscytowana tym tematem, mam nadzieję, że te przejęzyczenia mi wybaczycie. Ale już lecę dalej, czyli ten kontakt wzrokowy rzeczywiście może być problemem w grupie rówieśniczej. Kontakty społeczne, również zabawa, czyli osoby w spektrum niestety często lubią się bawić na własnych zasadach. Mogą się bardzo łatwo obrażać, często nie lubią przegrywać i przez tą frustrację, przez to, że nie poszło tak jak one chciały, niestety mogą występować zachowania agresywne. I to są te momenty, które my też musimy dostrzegać, czyli delikatnie te granice umieć przesuwać, dostosowywać się do umiejętności, do danego momentu, kiedy dziecko jest gotowe, że możemy z nim wygrać albo przegrać. I rzeczywiście każdy, kto pracował nad tym, wie, że jest to do zrobienia. A z czego to wynika, to za chwilę o tym będziemy mówić. Schematyzm w zabawie i w zachowaniu. Że zawsze jak jest tak, to jest tak, że jeżeli jest jakaś zabawka, która służy do tej zabawy, to zawsze w ten sam sposób tą zabawką będę się bawić. Jeżeli stajemy zawsze w tej kolejności, to już zawsze potem musimy stawać w tej kolejności. To są oczywiście takie skrajne przypadki, ale myślę, że też znacie takie z przykładu z własnego gdzieś funkcjonowania z osobami w spektrum, że te zabawy często są schematyczne. Nawet jeżeli zmienimy przedmiot, to robi ten przedmiot to samo, co robił podobny przedmiot. Czyli cały czas ten schemat gdzieś może utrudniać funkcjonowanie. I nierozumienie sytuacji społecznych, co często znowu wyklucza, izoluje społecznie. Możemy nie wiedzieć, dlaczego ktoś nas wyklucza, możemy nawet nie zauważyć, że ktoś nas wykluczył i gdzieś stopniowo być odsuwanym i nawet nie lgnąć, nie brnąć dalej, bo niestety w pewnym momencie po prostu już dzieci mogą tego nie zauważać. Specyficzne poczucie humoru, czasami śmieszne, czasami mniej śmieszne. Rzeczywiście osoby w spektrum mogą się śmiać z innych rzeczy niż śmieszy większość populacji. Czasami jest tak, że ten żart jest naprawdę wyrafinowany i tak absurdalny, czy tak konkretny, że naprawdę śmieszy, a czasami jest tak, że osoba w spektrum może się śmiać z rzeczy, z których nie wypada się śmiać, bo nie wie, nie rozróżnia, nie potrafi dostosować tego rodzaju żartu do miejsca, w którym jest, co może znowu być odbierane jako brak szacunku, jako niegrzeczność. O niegrzeczności też już niedawno był webinar. Może być odbierane jako złośliwość, jako brak wychowania i tak dalej, i tak dalej. Czyli niestety może to być odbierane jako same negatywy.
Trudności w rozumieniu aluzji, metafor i żartów. Ok, czyli dosłowność pewna w tym, co się dzieje wkoło nas. Ktoś może powiedzieć, to jest moje ulubione krzesło, szkoda, że jest zajęte. No to dziecko nie wstanie, nie ustąpi mu miejsca, no bo nie zrozumie tego. No szkoda, że zajęte, tak, usiadłem, zająłem, no masz pecha. Metafory wszelkiego rodzaju, czyli przysłowia, które też, czy porównania, które mogą być mało konkretne. Niestety to też odbija się bardzo w szkole. Interpretowanie wiersza, no dajcie spokój. Czytanie między wierszami, no przecież niestety te dzieciaki i ta młodzież mają ogromne problemy, żeby zrozumieć lektury szkolne czy poezję, taką, która rzeczywiście to drugie dno zawiera. Muszą się tego zazwyczaj na pamięć po prostu wyuczyć, żeby wiedzieć, o co chodzi w kluczu, bo oni często mogą nie rozumieć tego, o co w tych wierszach chodzi. Mówię tutaj o egzaminach typu ósmoklasisty, egzaminach maturalnych i tak dalej. Czyli wszystko to, co jest w tym takiej sferze metafizyki, takiego domysłu, może być po prostu dla nich nieosiągalne albo długo trzeba to tłumaczyć, żeby taka osoba to zrozumiała. Brak wzajemności, naprzemienności, wzajemności, czyli stuknę ja, stuknę ty, powiem coś ja, odpowiesz ty. No cześć, gdzie byłeś na wakacjach? No byłem tu i tu, koniec. A co tutaj się powinno wydarzyć? A ty gdzie byłeś, tak? A ty co robiłeś? No ja się fajnie bawiłem. A ty? No też gdzieś powinniśmy taką wzajemność zastosować, nie tylko w komunikacji, ale też w funkcjonowaniu. Tak, raz ja, raz ty. To są te pierwsze takie bardzo społeczne rzeczy, które uczymy już nasze przedszkolaki. Uwaga, to już jest połowa webinaru, ale mi ten czas zleciał. Dajcie znać, czy jesteście. Jeszcze to nie koniec, tylko jesteście cały czas z nami. Jest minuta, żeby sobie odsapnąć, żeby chwileczkę zebrać myśli, bo wiem, że tych informacji jest bardzo dużo. Też jest moment, żeby udostępnić webinar, o co już dawno nie prosiliśmy, ale pamiętajcie, że Facebook rządzi się swoimi prawami i tak jak wspomniałam, no my nigdy o to nie prosimy, ale zawsze jest bardzo miło, jeżeli udostępnicie, polecicie nasze webinary, jeżeli gdzieś dacie te serduszka, pozytywne komentarze, no bo tak jak wspomniałam, Facebook rządzi się takimi prawami, że im więcej tych udostępnień, polubień, tym bardziej będzie się wyświetlał i dzięki temu my możemy te webinary dla Was prowadzić bezpłatnie, więc będzie mi strasznie miło, jak polecicie, udostępnicie to może w jakiejś grupie, której się przydadzą te informacje, może u siebie na stronie, może u siebie na swoim wallu, zawsze chętnie przyjmę. Dobra, bo się już tutaj zrobiło zbyt sentymentalnie. Lecimy dalej. Lęk. Lęk a rozwój społeczny dziecka w spektrum autyzmu. Dlaczego o tym lęku? Słuchajcie, dlatego, że lęk to jest coś, co nas bardzo ogranicza w kontaktach społecznych i w grupie niestety może powodować bardzo, bardzo duże zamieszanie. Mówiliśmy o tym, że dzieci w spektrum lubią zabawy od A do B, czyli takie schematyczne, obrażają się, kiedy przegrywają, kiedy coś idzie nie po ich myśli, dlatego, że mają silną potrzebę kontroli sytuacji wokół siebie. Kto lubi kontrolować? Ktoś, kto się boi. Zazwyczaj ta potrzeba kontroli jest spowodowana lękiem i to silnym lękiem. Dlatego, że jak coś się dzieje po mojemu, to ja mam nad tym kontrolę i to daje poczucie bezpieczeństwa. I jak zabieramy tą kontrolę, to jest silna reakcja emocjonalna. Jest płacz, jest krzyk, jest histeria, jest wielka niezgoda, jest bunt. I to nie znaczy teraz, że ja namawiam do tego, że dobrze, to pozwalajmy tym dzieciom na wszystko. Tutaj jest moje krzesło, ja tu będę siedzieć, a tata będzie siedział tam, a mama to w ogóle usiądź sobie na kanapie, poczeka aż ja zjem, nie patrzcie mama, a dzisiaj to buty ubiera tata i tak samo to przechodzi dalej, tak? Na zajęcia, na szkołę, na przedszkole dzieci chcą decydować co i w jaki sposób i kto ma robić. I tutaj musimy stawiać jasne granice, dlatego że granice też dają poczucie bezpieczeństwa. Często jest tak i zazwyczaj jest tak, że kontrola daje poczucie bezpieczeństwa, ale też wywołuje kolejny stres i kolejne lęki. To jest takie błędne koło, dlatego że im więcej mamy na głowie,
Za im więcej tematów jesteśmy odpowiedzialni, tym bardziej jesteśmy znowu zestresowani i bardziej zalęknieni. Więc z jednej strony ta kontrola daje nam poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony bardzo nas obciąża. Ja mówię teraz nas dorosłych, a co dopiero dzieci, które są jeszcze małe, które nie potrafią się samoregulować, które mają niedojrzały jeszcze układ nerwowy. I one biorą na siebie ogrom decyzji każdego dnia, że teraz idziemy w prawo, teraz w lewo, że teraz pójdziemy do szkoły tą drogą, a wracamy tą drogą i nie można inaczej, że na obiad jem to i tylko to, czyli cały czas każdą decyzję podejmuję sam. I tu jest taki moment, kiedy musimy co jakiś czas w tym schemacie zamieszać. Okej, możesz decydować o sobie w pewnych granicach, ale o mnie nie możesz decydować. Chcesz usiąść tu, to siadaj, jeżeli jest wolne, ale ja mogę usiąść tam, gdzie ja chcę, bo to jest osobna osoba. Jestem odrębną jednostką i ja mogę decydować o tym, gdzie siedzę. Czyli stawiamy te granice, zabieramy jakąś jedną rzecz i zawsze jak coś zabierzemy, to będzie bunt, bo to jest moje. Ale za chwilę jest takie, okej, już nie muszę teraz decydować, kto gdzie siedzi, jedna rzecz mniej. I to będzie trwać, ale gwarantuję, że to jest taka praca, która na pewno przyniesie sukces i która przyniesie dużo ulgi, nie tylko dla tego dziecka, ale też dla opiekuna tego dziecka, więc jest to gra warta świeczki. Mimo że jest to bardzo trudne. Lęk u dzieci w spektrum autyzmu. I uwaga, tutaj się skupiamy, bo to jest smutne, straszne, ale bardzo ważne. Lęk u dzieci w spektrum powoduje najczęściej, uwaga, co? Brak odpowiedniego wsparcia środowiska, czyli nas. Niezaspokajanie specyficznych potrzeb, zaburzenia sensoryczne, przebodźcowanie, niski stopień odczuwania własnego ciała, niezrozumienie środowiska, w którym się żyje, niezrozumienie siebie, ciągłe dyrektywne terapie, bardzo często przemocowe terapie, zabieranie talizmanów, przedmiotów, które dają poczucie bezpieczeństwa. Często środowisko, czyli to, na co mamy wpływ i na to, na co nie mamy wpływu, niestety jest tym głównym powodem tego, że dzieci w spektrum są cały czas zalęknione i szukają sobie tych momentów, kiedy to bezpieczeństwo mogą sobie zbudować. I tu jest właśnie schematyzm, i tu jest właśnie to obrażanie się. Neurocepcja to zbieranie informacji z otoczenia całkowicie poza świadomą kontrolą. Czyli osoby w spektrum bardzo często skanują, wchodzą gdzieś, obserwują, patrzą, gdzie kto jest, kto co robi, co jakiś czas patrzą, co się dzieje. Jak się czują może bardziej bezpiecznie, to tego skanowania jest mniej, ale bardzo często widzę to na diagnozach czy sensorycznych, czy zaburzeń ze spektrum, że nawet jak się dziecko bawi, to cały czas patrzy, skanuje, patrzy, gdzie kto jest, gdzie ja poszłam, co zrobiłam, co się wydarzyło i rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczne, czyli taka wzmożona wrażliwość na bodźce, wzmożona uważność, to jest trochę tak, jak jesteśmy w ciemnym lesie, ja to często tak porównuję, nie wiemy, co się dzieje, coś tam strzeliła jakaś gałązka, od razu jesteśmy w takim napięciu gotowości, czyli cały czas analizujemy, skanujemy, ale też wyostrzają się zmysły, bo niestety lęk do tego prowadzi. I ciągłe analizowanie zagrożenia. I niestety jest to niesamowicie obciążające dla układu nerwowego. Cały czas skanowanie i wszystko pod kontrolą jest niezwykle obciążające dla układu nerwowego i to jeszcze takiego małego, niedojrzałego. I teraz zobaczcie sobie, że mijają godziny, czy to w przedszkolu, czy w szkole, że dziecko wychodzi, musi odreagować, że często dzieci są rozdrażnione, że często dzieci są agresywne, nie kontrolują się, po prostu jest tego za dużo i w pewnym momencie to musi gdzieś wypłynąć. Zachowania powtarzalne i stereotypie dają poczucie bezpieczeństwa. To jest właśnie ta przeciwwaga dla tego wszystkiego, co nas otacza i nie mamy nad tym kontroli. Powtarzalne zachowania, rytuały, bardzo skomplikowane albo takie stałe rutyny codzienne i zamykanie schematu, czyli musimy skończyć zadanie inaczej, nie wstaniemy i nie pójdziemy, czyli wszystkie klocki musimy wyjść z pudełka, zanim będziemy mogli zrobić coś innego albo je posprzątać i tak dalej. To jest tylko jeden z przykładów. I rzeczywiście jest tak, że
ta rutyna może być takim bezpiecznym miejscem, ale może być też wielkim zagrożeniem, bo jeżeli ta rutyna i stały rytm dnia da nam poczucie bezpieczeństwa, a niestety może się zamienić w taką rutynę, od której nie jesteśmy w stanie się wyrwać, to tutaj ta granica jest dosyć cienka. Co się stanie, jak zamieszamy w tym dniu? I też jakby jedno z pytań, które mamy w naszej diagnostyce, jest to, jak dziecko reaguje na zmiany. Czy jest zdenerwowane, czy akceptuje te zmiany, czy wystarczy wytłumaczyć. Warto uprzedzać dziecko, co się wydarzy, powiedzieć mu, co się wydarzy w ciągu dnia, ale też z zaznaczeniem, że to może się zmienić. Pójdziemy tu i tu, chyba że nie zdążymy, chyba że będzie zamknięte, to wtedy pójdziemy gdzieś indziej, albo wtedy zastanowimy się na nowo, co robimy, czyli jakąś elastyczność trzeba mieć i trzeba zostawić. Trudności w akceptowaniu zmian, to jest coś, z czym trzeba walczyć. Walczyć to może złe słowo, bo to pokazuje, czy gdzieś sugeruje jakąś agresję. Natomiast jest coś, do czego warto dziecko przyzwyczajać, że są rzeczy nieprzewidywalne i są takie historie, które ja słyszę u rodziców, które słyszę u nauczycieli, że coś, co wydawałoby się jakimś drobnym elementem, na który nikt nie zwracał uwagi, staje się tak wielką przeszkodą, bo coś się zmieniło w ciągu dnia, bo przyszedł ktoś nowy, tak? Mamy teatrzyki jakieś w przedszkolach, przychodzi teatrzyk i to nie jest atrakcja i radość dla dziecka, tylko to jest strach, lęk, niepewność, że to nie są wycieczki szkolne, fajna atrakcja, tylko jest wybicie z mojego rytmu, są inne lekcje, nie ma lekcji, jadę gdzieś do miejsca, którego nie znam. To może być wielki stres i wielki lęk. Przedmiot ciekawszy niż człowiek. Dlaczego? Często dzieci w spektrum, czy osoby w spektrum chętniej patrzą na przedmioty niż na osoby. To też właśnie może sprawiać takie trudności w grupie, bo znowu ten kontakt wzrokowy nam się pojawia, ten trudny, ten inny kontakt wzrokowy. Dlaczego? Dlatego, że przedmiot jest zawsze taki sam. Jeżeli my będziemy przewidywalni, będziemy przewidywalnymi, odpowiedzialnymi dorosłymi, to dzieci chętniej będą na nas patrzeć, będą chętniej nawiązywały z nami kontakt. A jeżeli będziemy też nieprzewidywalni, raz będziemy reagowali tak, jest jakaś zasada, ale czasami ją łamiemy, ale właściwie nie każdy się do niej stosuje, to niestety ten kontakt również będzie nam uciekał. Czyli bądźmy jak przedmioty, bądźmy przewidywalni. Układanie przedmiotów w rzędach, klasyfikowanie, grupowanie, segregowanie. Kolejna oznaka lęku i niepewności. I często sobie tak myślimy, osoby w spektrum to tak klasyfikują, ustawiają w rzędach zabawki. Okej, ale sobie pomyślmy, z czego to wynika. Porządkowanie świata po swojemu daje pewną przewidywalność. Układanie sobie w rzędach daje pewien porządek światu. I to pokazuje, jak dużo tego lęku w dzieciach jest. I ja myślę, że one często nie zdają sobie sprawy z tego, że to wynika właśnie z tego lęku, ale niestety często tak to się kończy. O właśnie, plakaty, słuchajcie, w pakiecie też są plakaty, oprócz zaświadczenia i prezentacji jest cały pakiet plakatów, one nie są tutaj wszystkie pokazane na obrazku, w różnych wersjach kolorystycznych i jest właśnie tutaj też taki plakat o lęku, który ja zresztą bardzo lubię, tutaj jest w takiej wersji czarno-białej, a tutaj jest w wersji, już Wam powiem, fioletowej, tak, pod dzisiejszy webinar. To jest plakat, który już kiedyś gdzieś udostępnialiśmy, natomiast ja bardzo lubię, że on gdzieś tam sobie wisi, bo jak sobie pomyślimy, że lęk może powodować różne zachowania u dziecka, to nie tylko jest plakat dla osób w spektrum, ale pomyślmy, zastygnięcie, wstyd, uległość, stres, silna potrzeba kontroli sytuacji wokół siebie, brak pewności siebie, niewiara we własne możliwości, zachowania opozycyjne, bunt i tak dalej. To wszystko może być spowodowane tym właśnie, jakże wydawałoby się ogólnym, czy niekonkretnym, czy niewinnym lękiem, który każdy gdzieś przeżywa, ale niestety u niektórych jest tego więcej niż u innych. Potrzeby sensoryczne dziecka, ale uwaga, nie tylko tego w spektrum autyzmu. Często te rady, czy te takie sugestie, czy wskazówki, które mówię
w przedszkolach, w szkołach, w żłobkach, jak jeżdżę na takie szkolenia, spotkania stacjonarne i mówię, no warto, żeby takie dzieci czy dzieciom w spektrum udostępnić kącik, gdzie są zabawki do regulacji, czyli na przykład gniotki i wtedy panie mówią, no ale to by się wszystkim dzieciom przydało. Otóż to nie jest tak, że to są potrzeby sensoryczne tylko dla osób z spektrum autyzmu, ale wiemy, że właściwie każda osoba w spektrum ma jakieś trudności sensoryczne. 45% populacji ma jakieś trudności sensoryczne. Niestety dużą grupę w tej statystyce stanowią właśnie osoby w spektrum. Jednym z kryteriów służących w diagnozie spektrum autyzmu, zarówno w ICD-10, jak i tej przyszłej 11, są nietypowe zachowania sensoryczne, czyli zakładamy, że osoby w spektrum są w pewien sposób, mają pewne potrzeby czy trudności sensoryczne, które warto jest rozpatrzyć. Dorosłe osoby, to jest bardzo ciekawe, w spektrum autyzmu zgłaszają, że trudności sensoryczne przeszkadzają im w codziennym życiu bardziej niż trudności społeczne. Więc jest to coś, o to naprawdę warto zadbać. I to nie jest tylko kwestia tam terapii, huśtania się, my to robimy z dzieciakami, one to kochają. To jest kwestia analizowania potrzeb i umiejętności zaspokajania ich, bo to nie jest tylko kwestia terapeutyzowania, czyli naprawiania. Dużo więcej mówiłam na ten temat na webinarze zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w spektrum autyzmu, ale tych webinarów o spektrum autyzmu, o integracji sensorycznej powiedziałam już naprawdę sporo, więc zachęcam, żeby sobie zaglądać na YouTube'a, na naszą stronę, na Facebooku, na te starsze webinary, nawet chyba sprzed 3 tygodni jest webinar sprzed 2 o integracji sensorycznej. Zachęcam, żeby to odgrzebywać, bo tutaj nie mam czasu wszystkiego powiedzieć, a ten webinar, zresztą to też jeden z moich ulubionych, warto sobie go odgrzebać. Cele wsparcia sensorycznego, tak jak zaczęłam już mówić, uświadomienie dziecku jego potrzeb płynących z ciała i umiejętność zaspokajania tych potrzeb, czyli samoregulacji. To jest główny cel wsparcia sensorycznego. To nie chodzi o to, żeby dziecko teraz umiało chodzić porównoważnie, a potem zrobić fikołek, a tutaj nie było już takie nadwrażliwe na dotyk. To są rzeczy, nad którymi oczywiście pracujemy, ale najważniejsze jest to, żeby pokazać dziecku, słuchaj, masz bardzo wrażliwy słuch i rzeczywiście to może bardzo przeszkadzać. Jak cały dzień jesteś w hałasie, to potem ja mam tak, że boli mnie głowa, jak się ktoś do mnie odezwie, to jestem bardzo zdenerwowana. Czy ty masz tak samo? I rzeczywiście identyfikowanie tych potrzeb, a później umiejętność reagowania na nie. Okej, rzeczywiście mam tak, co mogę z tym zrobić? I tutaj za chwilę będzie kilka propozycji. Dzieci z autyzmem mają dysfunkcję w układzie słuchowym i planowaniu motorycznym i to właściwie wszystkie. Jest to związane też z budową mózgu, ale też różnych tam systemów, które ze sobą współpracują. Tak jak mówię, nie mam teraz czasu o tym bardziej opowiedzieć, co pokazuje, że dzieci w spektrum mogą być bardziej niezdarne, niezgrabne, mogą mieć trudności w przyswajaniu nowych umiejętności ruchowych, mogą mieć trudności na przykład grafomotoryczne i tak dalej, czyli ta koordynacja, planowanie motoryczne w parze z tym słuchem mogą być rzeczywiście i zazwyczaj są utrudnione. Przeciążenie sensoryczne często wynika właśnie z tych trudności, dlatego że dzieci w spektrum muszą bardziej analizować, zastanawiać się, myśleć nad tym, co to i jak to zrobić, ale też nadwrażliwość słuchowa bardzo często powoduje to, że zbiera nam się tego niestety za dużo, co powoduje przebodźcowanie. Przestymulowanie psychofizyczne wywołane nadmiarem bodźców docierających do organizmu. To jest właśnie przebodźcowanie, którego bardzo często dzieci w spektrum doświadczają. Jak możemy redukować nadwrażliwość na dźwięki? Czyli szukamy takiego klucza, takiego wytrychu, który pomoże nam zminimalizować te trudności, no bo nie wyłączymy świata, tak? Ale możemy zasugerować dziecku, dobra, masz tą nadwrażliwość, albo okej, mam tą nadwrażliwość, co mogę zrobić? Nucenie lub śpiewanie, dlatego że jak wydajemy dźwięki,
to niejako zagłuszamy te inne dźwięki, które są wokół nas. Mamy nad nimi kontrolę i przez to nie przeszkadzają nam te nagłe dźwięki, które mogą docierać, albo hałas, który jest z zewnątrz. Wydawanie dźwięków przedmiotami, słuchanie muzyki, używanie zatyczek lub słuchawek wyciszeniowych, chociaż tutaj też nie za często, bo to może tą nadwrażliwość pogłębiać. Więc szukamy takich rozwiązań. Ok, mamy w klasie 2-3 osoby, jedną osobę w spektrum, nie musi ich być dużo. Niech ona ma takie słuchawki. Słuchajcie, u nas w szkole, w szkole podstawowej publicznej normalnie dzieci mają słuchawki wyciszeniowe w klasie. Kto chce, to sobie zakłada. Na początek roku szkolnego rodzice dostają informację, kto chce, niech zakupi takie słuchawki dla swojego dziecka, bo to są takie rzeczy, którymi się nie dzielimy i rzeczywiście zachęcam do tego, żeby każdy miał, najwyżej nie będzie używał, tu nie chodzi o to kupowanie jakichś najdroższych słuchawek, ale rzeczywiście, żeby spróbować, żeby dać taką możliwość, że kiedy jest głośno, kiedy dzieci jest, nie wiem, w klasie dużo, na świetlicy dużo, na korytarzu, żeby miało możliwość wyciszenia. Nie tylko dzieci w spektrum autyzmu. Rezygnacja z dzwonka. Ręka do góry, kto lubi dzwonek w szkole. No ja nie podnoszę ręki, ja daję na dół i chowam je za sobą. Dlatego, że ja do dzisiaj, jak sobie myślę o dzwonku szkolnym, to aż przechodzą ciarki. Okropny dźwięk, który pobudza nie tylko dzieci z spektrum, ale wszystkich, który bardzo męczy kilkanaście razy dziennie. Bardzo silny bodziec, taki dzwonek intensywny, który niestety niepotrzebnie pobudza, obciąża, męczy. W wielu szkołach, dajcie znać jak jest u Was, bo w wielu szkołach jest już tak, że zamiast dzwonka są jakieś melodyjki, że są jakieś delikatne dźwięki, że to wcale nie musi być ten agresywny, straszny dzwonek montowany w latach 60., ale że to może być naprawdę coś innego. Często jest tak, że w szkołach, gdzie są już dzieci w spektrum, świadomie po prostu rezygnuje się z tego dzwonka, żeby dzieciom było po prostu lepiej. W klasie. Co możemy zrobić? Sadzanie dziecka z dala od okien i drzwi, bo to są takie potencjalne miejsca, z których może dojść jakiś hałas niespodziewany. Podklejenie nóg krzeseł filcem. Tutaj mówimy o krzesłach, kiedy w klasie nad nami cała klasa wstaje i jest szuruburu krzesłami po podłodze. Filc to też nie jest jakiś wielki wydatek. Można podkleić takie krzesła i rzeczywiście tego hałasu nad nami będzie mniej. Dzielenie poleceń na etapy, żeby to nie były długie, skomplikowane. Tak jak ja teraz do Was mówię, dajecie jeszcze radę, jesteście tam? Dajcie znać, czy jeszcze Was nie zanudziłam, czy rzeczywiście ten potok słów, który ze mnie wypływa, jeszcze do Was dociera. Zorganizowanie miejsca wyciszenia, o którym bardzo często mówię na różnych webinarach, różnych tematów, dlatego, że to często jest taki lek na całe zło. Oczywiście trochę się śmieję, ale to ułatwi współpracę, bo czasami 5 minut w takim kąciku, czy jakaś poducha, czy jakieś miejsce uboczne, szklane, ostatnio słyszałam, szklane taka sala w jednej ze szkół, na korytarzu oddzielona szkłem, po prostu taki kącik, gdzie jest ciszej. No super pomysł, czyli są naprawdę takie możliwości i widzę, że coraz więcej instytucji się na to otwiera. Czasami nie wiemy nawet, że możemy o coś takiego się starać, prosić, czy prosić o dofinansowanie. Dlatego o tym mówię, bo to nie są takie oczywiste rzeczy, a rzeczywiście na to różne fundusze czy różne możliwości można otrzymać. Nadwrażliwość słuchowa, o której tyle tutaj mówię, zniechęca do przebywania w zatłoczonych miejscach tym samym. Wpływa negatywnie na poziom zaangażowania społecznego. I znowu mówimy o dziecku w spektrum autyzmie w grupie. Hałas będzie te dzieci odstraszał, męczył. Będą się dzieci wycofywać, nie tylko dzieci, ale też młodzież i dorośli. Jak jest za głośno, to się wycofujemy. I jest to bardziej poważna sprawa, niż nam się początkowo może wydawać. Dziecko z ASD może unikać bliskości rówieśników ze względu na ryzyko przypadkowego, niespodziewanego dotyku, czyli też trudności w różnicowaniu dotykowym. Nadwrażliwość dotykowa może powodować, że takie dziecko będzie stroniło od niespodziewanego dotyku, od tego kontaktu z rówieśnikami. Czy na WF-ie, oczywiście tutaj są różne gry kontaktowe, to jest jedno, ale chociażby siedzenia w ławce z drugą osobą, bo ktoś może nas ciągle niechcący szturchać łokciem i nawet tego nie czuć. Ktoś wstaje z ławki, zakłada sobie plecak i nas szturchnie tym plecakiem. Też może nawet tego nie zauważyć, ale to są już te nieprzyjemne bodźce, nad którymi dzieci w spektrum nie mają kontroli.
Może też unikać spotkań z rodziną z powodu potencjalnych gestów czułości, przytulania, dawania buziaków, głaskania, więc też ta grupa, nie tylko szkolna, ale również rodzinna, może ponosić konsekwencje. Indywidualne potrzeby, ale wspólne cele. Jak te indywidualne potrzeby pogodzić, tylko indywidualne cele dziecka w spektrum pogodzić z tą resztą grupy, resztą świata, którą mamy pod swoją opieką. Potrzeby edukacyjne. Przede wszystkim dzieci w spektrum autyzmu często wymagają dostosowanych metod nauczania i wsparcia w szkole. Często przysługuje im nauczyciel wspomagający czy współorganizujący i rzeczywiście zazwyczaj tak to jest. Dlaczego tutaj się tak jąkam i dlaczego się waham, kiedy to mówię? Bo powodów jest kilka. Nie zawsze dziecko chce takiego nauczyciela. Często jest tak, że nauczyciel jest wspomagający, ale nie wiadomo do kogo, jakby nie jest to ujawnione, tak, że reszta klasy nie wie. Czasami jest tak, że dziecko nie chce, a czasami chce i potrzebuje bardzo, ale tego nauczyciela nie ma, bo są braki kadrowe. I to jest też taki świat, który na pewno znacie, kojarzycie. Ale to wsparcie na pewno możemy dawać bez tego nauczyciela. Różnorodność umiejętności poznawczych u dziecka w spektrum. Często mogą to być wybitne zdolności, coś, co jest ponad, jakiś taki super talent, który to dziecko ma. Czy matematyczne, czy fizyczne, czy informatyczne. Często to idzie w te takie raczej w logiczne umiejętności, jak matematyka, muzyka, sztuka. A czasami dziecko ma znaczne trudności edukacyjne, poznawcze. Około 33% dzieci w spektrum autyzmu ma niepełnosprawność intelektualną, więc może to niestety iść razem z tym sprzężeniem. I teraz jak to wszystko pogodzić? Jak to może iść naprawdę w bardzo, bardzo różne strony. Specyficzne zainteresowania też dziecka w spektrum. To może być bardzo wąska, ale niezwykle specjalistyczna wiedza, czy znanie właśnie wszystkich tych nazw dinozaurów, epok, rodzajów, wszystko na ten temat. Czy to może być kolej, ciężarówki, zegary, no różne rzeczy tu już spotkałam i rzeczywiście może to stanowić pewien problem. Jak to pogodzić razem z grupą? Oczywiście można z tych specyficznych zainteresowań i umiejętności zrobić pewien talent, który możemy w grupie wykorzystać. Taka osoba może dzielić się tymi zainteresowaniami w grupie i fajnie, że je ma, ale też warto, żeby rozwijała swoją wiedzę na temat innych rzeczy, czyli powinna się także otwierać na umiejętności i ciekawostki od innych osób. I niepożądane zachowania, które ciężko jest zrozumieć, czy czasami często coś, co nazywamy niepożądanymi zachowaniami, stanowi formę regulacji dziecka. Za chwilę powiem, co to są te niepożądane zachowania, ale często tak się mówi, czy nawet już w diagnostyce, czy jak prowadzę różne szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, że największy problem mają z tymi niepożądanymi zachowaniami, że dziecko wstaje, że macha rączkami, że skacze, że mówi, że nie czeka na swoją kolej. Ale uwaga, coś, co zawsze mówię, nie walcz, nie zabraniaj stosowania zachowań, które stanowią element samoregulacji dziecka. Tego nie możemy dziecku zabrać. Oczywiście zachowania agresywne, wszystko to, co ingeruje w bezpieczeństwo i w granice drugiej osoby, to jest coś, nad czym pracujemy. Ale jeżeli coś stanowi samoregulację i nie przeszkadza innym, to nie zabraniajmy tego, nie zabierajmy tego. Szukajmy przyczyny, jak ten detektyw z tą lupą. Zastanówmy się, z czego takie zachowanie może wynikać i czy właściwie ono jest niepożądane, niedobre, złe, czy właściwie coś nam mówi, o czymś nam komunikuje. Nazwij emocje lub stan, z którym zachowanie jest związane. Nazwij emocje lub stan, z którym zachowanie jest związane. To, co ci się wydaje. Wydaje mi się, że jak machasz rękoma, to musisz być bardzo podekscytowany. Bo często dzieci w spektrum, jak są podekscytowane, to tymi rączkami machają. A my co wtedy mówimy? Nie machaj, ręce leżą spokojnie, uspokój się, ręce na kolana albo trzymamy ręce. Niestety często z takimi agresywnymi zachowaniami możemy się spotkać. Chyba jesteś zdenerwowany, bo bardzo mocno tupiesz.
Widzę, jak jesteś skoncentrowany, to głośno pstrykasz palcami. I rzeczywiście możemy poinformować takie dziecko, co i dlaczego robi. Czyli nazywamy, identyfikujemy, jakby zewnętrznie staramy się nauczyć dziecka samoregulacji. Najpierw dziecko w spektrum potrzebuje osoby zewnętrznej, która mu powie, co ona czuje, żeby potem móc identyfikować zachowania. Zastanów się, z jakiej potrzeby wynikają specyficzne zachowania. Hałasowanie, wydawanie dźwięków. Tak jak wspomniałam, często związane z nadwrażliwością słuchową, dlatego że paradoksalnie osoby z nadwrażliwością często są hałaśliwe, bo zagłuszają hałasy z zewnątrz, nad którymi nie mają kontroli. Czyli mówiąc, pstrykając, mlaskając, starają się zagłuszyć to, nad czym kontroli nie mają. Uderzanie, wbieganie w innych. Podwrażliwość proprioceptywna, czyli ta z zakresu tak zwanego czucia głębokiego. Bardzo regulująca, wyciszająca, bardzo pomaga w rozładowywaniu napięć. Oczywiście w innych ciężko jest wbiegać, bo to jest niebezpiecznie, ale możemy wtedy zastanowić się, co zrobić. Ok, masz potrzeby proprioceptywne, masz potrzeby takie siłowe, mocne, bierzemy poduszkę do boksowania, albo worek do boksowania, albo kącik złości, albo kącik spokoju, ja to wolę nazywać. Można potupać, tak? W podłogę, w materac, w poduszkę. Można mocno rzucić się woreczkiem gimnastycznym o podłogę. Można wziąć piłkę gimnastyczną 2-kilową i rzucić nią o podłogę i starać się regulować te potrzeby proprioceptywne w bezpieczny i mądry sposób. Ciągłe wstawanie z ławki, potrzeba ruchu, rozładowania napięć, chęć kontaktu z innymi, kontrola sytuacji. Często zalecam, żeby osoby w spektrum czy z ADHD, takie, które potrzebują tego ruchu, po prostu sobie siedziały na końcu, bo wtedy mogą wstawać bez przeszkadzania innym, bez zasłaniania, mogą wstać, przejść się kawałek, wrócić na swoje miejsce i zobaczycie, jak szybko inne dzieci się do tego przyzwyczają. Jaś tak musi sobie wstawać, bo on ma potrzebę się ruszać, dlatego może sobie tak wstawać. Często dzieci same tłumaczą i wiedzą dlaczego. Tutaj jest potrzebny naprawdę mądry dorosły, który to po prostu innym dzieciom wytłumaczy. Co jeszcze pomaga w integracji? Nauka identyfikacji potrzeb, poczucie przynależności, poczucie bezpieczeństwa, zasady, granice, ale przede wszystkim akceptacja tego, jaki jestem, to, że jestem inny, a nie gorszy. Tego, że jestem i po prostu potrzebuję też innych do tego, żeby być. Nie naprawiaj, wspieraj. To jest, myślę, taka myśl, którą chciałam zostawić na koniec. I też bardzo polecam sensogimnastykę mózgu, gdzie dużo więcej mówię, nie tylko ja, na temat układu nerwowego, na temat różnych potrzeb. Jest mnóstwo ćwiczeń, które wspierają osoby nie tylko z trudnościami, ale bardzo profilaktycznie, gdzie w drugiej części też opowiadam o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, ale w ogóle o nieneurotypowości. Zapisz się na listę zainteresowanych, żeby nie przegapić, bo już za 2 tygodnie ruszają zapisy na sensogimnastykę mózgu 1. i 2. stopnia, a za tydzień gotowi do liter, czyli jak wspierać umiejętność czytania, pisania przez zabawę. Za 2 tygodnie Kasia Piekarczyk, ruch, zabawa i nauka, chusta animacyjna jako narzędzie edukacyjne w przedszkolu i w szkole. I oczywiście konkurs nadal trwa, można wygrać książkę. Udostępnij publicznie ten webinar, opisz swoje sposoby na owocną pracę w grupie. Masz ostatnią minutę, żeby to zrobić i za chwilę 3 osoby nagrodzimy tymi książkami, więc jest jeszcze chwileczka, żeby napisać komentarz i udostępnić webinar i za chwileczkę będziemy mogli tą książkę wygrać. A tymczasem ja czekam na Wasze pytania, które na pewno już teraz do mnie spływają albo już spłynęły w trakcie webinaru. Pierwsze pytanie, które najczęściej się pojawia, czy można kupić zaświadczenie, albo ile kosztuje zaświadczenie, to ja odpowiadam. Cena dzisiaj do północy to jest 19 zł, a od jutra, właściwie od dzisiejszej północy jest to 24 zł. I ta cena dotyczy całego pakietu, czyli zaświadczenia, pełnej prezentacji, która mam nadzieję, że Wam się podobała, pakietu plakatów różnych i to wszystko jest w tej cenie właśnie 19 zł. A ja tutaj patrzę sobie na Wasze pytania, czy coś już do mnie. Dziękuję bardzo, jak zawsze pomocny webinar, dziękuję Pani Dario i już sobie zaglądam dalej.
Ojejku, jakie długie pytanie, Pani Daria. A ja mam pytanie, co jeśli bardzo dużo rzeczy sprawdza się, w sensie można podpiąć pod spektrum, a po wizycie w poradni, nie mówiąc o swoich podejrzeniach, stwierdzano tylko trudności edukacyjne związane z nieharmonijnym rozwojem procesów poznawczych, co robić dalej, aby ułatwić dziecku? Tak. Diagnostyka jest bardzo ostrożna, szczególnie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ja też różne sytuacje już widziałam, słyszałam w poradniach. Też często jest tak, że wysyłamy dziecko z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu do różnych poradni i dziecko wraca jakby bez, że pani powiedziała, że wszystko jest w porządku, a czasami po prostu widać gołym okiem. Więc nie poddajemy się, w sensie nie o to chodzi, żeby się doszukiwać, tylko żeby wiedzieć, co dziecku jest. Jeżeli taka jest na ten moment diagnoza, no to pracujemy w obrębie tego tematu. Warto obserwować, mieć z tyłu głowy. Niektóre trudności mogą się pojawić czy wyostrzyć bardziej wtedy, kiedy pojawią się trudniejsze sytuacje społeczne, więc cierpliwości. Tutaj staramy się po prostu podchodzić do tego z rozsądkiem i trzymam kciuki. Pan Maciek, a ja pracuję w przedszkolu obok szkoły, musiałem raz pójść do szkoły i wtedy zadzwonił dzwonek, aż skoczyłem ze strachu. Ja też tak miałam niedawno, więc rozumiem i współczuję. Absolutnie wspaniały webinar, będę do końca. Pani Monika, dziękuję. Pani Ania, już jestem kursantką i jestem bardzo zadowolona. Sensogimnastyka mózgu. Super, bardzo się cieszę. Ja jestem też wielką fanką tego kursu sensogimnastyki mózgu. Powiem nieskromnie, uwielbiam ten kurs, jest przeciekawy i naprawdę wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. I już przechodzimy, słuchajcie, jest dużo pytań, ale myślę, że sobie to ogarniemy, bo jest już dużo, jesteśmy po czasie, więc ja sobie postaram się, jeszcze tutaj jedno pytanie, słuchajcie. Pani Basia, czyli jeżeli zakupiłam 3 webinary, to otrzymam na maila wszystkie materiały i dostęp do nagrań. Dostanie Pani 3 pakiety webinarowe, czyli zaświadczenie, prezentację i to, co tam było w pakiecie z tych 3 webinarów, a dostęp do nagrań, on jest cały czas dostępny, więc proszę sobie oglądać, kiedy Pani ma ochotę, na YouTubie, na Facebooku albo na naszej stronie, więc to jest naprawdę bardzo wygodne i bardzo się cieszę, że Pani skorzystała. Bibliografia i 3 osoby, które wygrały, już tutaj oznajmiam, mam już wyniki. Prosimy o kontakt wiadomości prywatnej przez Messenger, panią Darię Ziajor, panią Martynę Kaczmarek i panią Jowitę Kramkowską-Pakułę. I jeszcze raz przeczytam nazwiska, gratuluję. Daria Ziajor, jeszcze raz Daria Ziajor, Martyna Kaczmarek i Jowita Kramkowska-Pakuła. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Odezwijcie się do nas przez Messengera, a my wyślemy Wam super książeczki o autyzmie. A ja, nie przedłużając już więcej, dziękuję za obecność, dziękuję za ten poniedziałkowy wieczór, dziękuję za to, że mogłam być znowu z Wami, już trochę z lepszym głosem i mam nadzieję, że też będzie mi też coraz lepiej. Dziecko w spektrum autyzmu w grupie za nami. Zapraszam na kolejne webinary, kolejne poniedziałki, a tymczasem żegnam się, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia. Pa, pa.